Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Za miesiąc ma być niżej na rynku. Dlaczego? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji wrześniowej, która startuje już w przyszłym tygodniu, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości na adres poniżej, a każdego dnia po sesji na Wall Street będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak następnego dnia modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Ale na wstępie informuję, że wszystkie wykresy użyte przy tworzeniu tego materiału pochodzą z dwóch platform, Xstation i z Bloomberga. Za miesiąc ma być niżej na rynku. Dlaczego? Od wczoraj koncentrujemy się bardzo ściśle na zachowaniu amerykańskich obligacji, które testują potężny, niezwykle ważny opór na poziomie 3,50%. To są maksima sprzed paru miesięcy, sprzed paru tygodni, kilkunastu tygodni, więc rynek będzie musiał wkrótce zdecydować, czy gra na podwójny szczyt, a w takiej sytuacji byłaby to bardzo dobra wiadomość dla ryzyka, czy też przechodzi poziom maksymalny z tego roku na rentowności amerykańskich obligacji, a w takiej sytuacji byłaby to bardzo zła wiadomość dla ryzyka, zła wiadomość dla tych wszystkich, którzy liczą na to, że recesja będzie krótka, że będzie płytka i że będzie to sygnał, który będzie wskazywał nam na złą, negatywną ścieżkę zachowania rynków finansowych prawdopodobnie w końcówce tego roku z powodu dyskontowania procesów gospodarczych, które mają teraz miejsce, czyli przede wszystkim bardzo agresywnego i jastrzębiego podejścia Fedu i innych banków centralnych do walki ze zjawiskiem zwanym inflacją. Wczorajsza sesja w pierwszej części przynosiła nam już wyjście nad poziom 3,50%, ale okazało się, że pod koniec sesji amerykańskiej nie udało się trwale przebić tego poziomu, czyli wniosek jest taki, że ten poziom cały czas jest w grze, rynek przywiązuje do niego naprawdę bardzo dużą wagę, a jako że jutro mamy o godzinie 20 niezwykle istotną decyzję Fedu w sprawie stóp procentowych, więc prawdopodobnie dzisiejsza sesja będzie sesją na przeczekanie, na doczekanie do tego, co się wydarzy jutro. Natomiast skala i znaczenie poziomu 3,50 jest coraz większa i naprawdę, jeżeli poziom padnie, spodziewajmy się wielkiej wyprzedaży, zwłaszcza na rynku giełdowym. Indeksy giełdowe w takiej sytuacji powinny bardzo mocno zanurkować i jak widać, każdy powrót poniżej poziomu 3,50 daje oddech popytowi na ryzyko, stąd też wczoraj na przykład indeksy giełdowe nie spadły, a nawet wróciły nad poziom 3900 punktów na indeksie S&P, o czym będzie wkrótce. Ale zaczynamy oczywiście od tych amerykańskich obligacji, które na poziomie 3,50% mają bardzo duży poziom oporu. Na wykresie długoterminowym widzimy, że poziom jest w grze, że zagrywka na formację podwójny szczyt może mieć miejsce, że jesteśmy na poziomach najwyższych na rentowności od 2011 roku i oczywiście wiele będzie zależało od jutrzejszej postawy, nastawienia i wszystkich informacji płynących z Fedu, żeby zdecydować, co robimy dalej tutaj na tym rynku, który ma oczywiście i będzie miał przełożenie na praktycznie wszystkie inne rynki finansowe i wszystkie inne klasy aktywów i instrumenty finansowe na całym świecie. Ale dlaczego ten wpis został zatytułowany "Za miesiąc ma być niżej na rynku"? Dlatego, ponieważ tutaj Bloomberg zrobił ankietę specjalną dla inwestorów dotyczącą tego, jak inwestorzy spodziewają się, gdzie może być za miesiąc rentowność amerykańskich obligacji. No i okazało się, że odpowiedzi inwestorów są zdecydowane i jednoznaczne. 1/3 tylko spodziewa się, że rentowności za miesiąc będą niższe, czyli że ceny amerykańskich obligacji wzrosną, a aż 2/3 uczestników tej ankiety spodziewa się, że rentowności będą wyżej, czyli że za miesiąc ma być niżej na cenach obligacji niż jest teraz. Więc przesłanie i nastawienie inwestorów jest moim zdaniem jednoznaczne. Spodziewają się jastrzębiego tonu Fedu, dalszych podwyżek stóp procentowych i oczywiście mając na uwadze te konsekwencje rynkowe, jakie będą się wiązały z potencjalnym dalszym wzrostem rentowności, czyli dalszym spadkiem
cen amerykańskich obligacji. W takiej sytuacji myślę, że wnioski są też takie, że rynek spodziewa się, że indeksy giełdowe i w ogóle rynek ryzyka będzie niżej za miesiąc niż jest teraz. I jak widzimy, względem badań sierpniowych odsetek tych, którzy liczą na to, że rentowności będą wyżej, czyli że za miesiąc ma być niżej na rynku amerykańskich obligacji, ale na cenach jest większa, a to jest zła wiadomość. I dlaczego tak się ma dziać? Dlaczego za miesiąc ma być niżej na rynku cen obligacji amerykańskich? Dlaczego? Ponieważ jak widzimy, rynek wycenia ryzyko recesji, że banki centralne mają podnosić stopy procentowe mocniej. Tutaj indeksy giełdowe na tym fioletowym wykresie widać, że spadają te w ujęciu globalnym i prawdopodobnie im wyżej będą rentowności amerykańskich obligacji, tym będzie gorzej dla indeksów giełdowych. Więc naprawdę moim zdaniem to, że Fed teraz zadecyduje jutro o stopach procentowych, może rzutować na końcówkę roku na Wall Street, na rynku ryzyka. Statystycznie rzecz biorąc pamiętamy, że październik, a zwłaszcza listopad i grudzień to są statystycznie najlepsze miesiące dla indeksów giełdowych w roku, więc jeżeli w tym miesiącu okaże się, że Fed jest bardziej jastrzębi, bardziej agresywny, to może się okazać, że ta statystyka w tym roku się nie spełni, a końcówka roku przyniesie nam wyprzedaż, dyskontowanie negatywnych zjawisk w gospodarce, czyli oczywiście dyskontowania, podwyższania stóp procentowych w skali mocniejszej niż zakładano wcześniej na fali wzrostu inflacji i walki z tym zjawiskiem gospodarczym. Niemieckie obligacje zachowują się podobnie, w tym wypadku poziomem odniesienia jest 1,80% i myślę, że równolegle do zachowania amerykańskich obligacji zachowają się także niemieckie. Także dzisiaj powinniśmy być spokojnie czekać na to, co się wydarzy, chociaż za chwilę będę mówił o tym, że już teraz nawet mogę już wspomnieć, że dzisiaj najważniejsze będą i kluczowe dane z Niemiec o inflacji PPI w sierpniu. Jeżeli zjawiska inflacyjne będą pokazywały, że ta inflacja cały czas rośnie, to prawdopodobnie niemieckie obligacje trwale będą miały pokusę wyjść nad poziom 1,80, a to oczywiście będzie miało złe implikacje dla rynku aktywów w Europie. No i teraz przechodzimy już do rynku walutowego, który moim zdaniem także będzie szczególnie ważny jutro po decyzji Fedu, czyli amerykański dolar. Amerykański dolar konsoliduje się teraz bardzo posłusznie w rejonie parytetu. Jak widzimy na tym wykresie średnioterminowym działa pięknie średnia krocząca oraz oczywiście działa także półroczna linia trendu spadkowego, która początek ma oczywiście w momencie rozpoczęcia wojny na Ukrainie, co oznacza, że gdyby się okazało w najbliższym czasie, że pokonujemy i średnią kroczącą i tą linię trendu spadkowego, powstaną naprawdę mocne sygnały zachęcające do wzrostów, nawet wyciskania krótkich pozycji ruchu mocnego w górę. Jutro decyzja Fedu będzie kluczowa także dla amerykańskiego dolara. Na razie trwa konsolidacja i parytet cały czas się bardzo dzielnie broni. Bloomberg zrobił także ankietę dotyczącą tego, jak inwestorzy spodziewają się, co się może stać z amerykańskim dolarem. No i widzimy, że na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy dominują byki na amerykańskim dolarze i w ostatnim badaniu 60% inwestorów spodziewa się, że amerykański dolar będzie dalej się umacniał, że są bykami na amerykańskiej walucie. Na rynku walutowym patrzymy oczywiście także na zachowanie jena japońskiego z powodu właśnie zachowania amerykańskich i światowych obligacji. Jeżeli rentowności pójdą w górę jutro, to prawdopodobnie jen japoński dalej będzie się osłabiał i w sytuacji odwrotnej zwrotu na rentowności w dół, czyli wzrostu cen amerykańskich obligacji, co jest mniej prawdopodobne, jen japoński zacząłby się umacniać. Także czekamy na decyzję także na dolar-jenie względem tego, co się ma wydarzyć. Z ciekawostek warto zwrócić uwagę, że każda fala osłabienia chińskiego juana miała wielkość około 15%, a to by oznaczało, że gdyby taki scenariusz miał się powtórzyć, to dolar juan powinien kosztować 7,25. Jesteśmy teraz nieco nad poziomem 7, więc mamy jeszcze potencjał do dalszej deprecjacji, osłabienia chińskiej waluty.
I teraz przejdźmy już do rynku surowcowego, na którym oczywiście także bardzo wiele się dzieje z powodu dyskontowania recesji, z kłopotów gospodarczych, zachowania obligacji i oczywiście decyzji Fedu, czyli w pierwszej kolejności złoto. Na wykresie zaznaczam te dwa momenty, które są oddalone od siebie od 10 lat, formacje szczytowe na cenie złota 10 lat temu i teraz. Wniosek jest taki, że jeżeli jutro rentowności pójdą w górę amerykańskich obligacji, to prawdopodobnie zostanie utworzona ostatecznie i potwierdzona formacja szczytowa o dwuletniej charakterystyce na złocie, a to powinno dać bardzo dynamiczny ruch w dół i perspektywę jeszcze kolejnych dalszych spadków ceny złota, analogicznie do tego, co się działo 10 lat temu. Na rynku surowcowym patrzymy także na zachowanie ropy naftowej. W tym wypadku wczorajsza sesja i popyt na ryzyko pojawiający się na Wall Street doprowadził do tego, że nie udało się ostatecznie pokonać minimów sprzed paru dni na ropie naftowej, ale tutaj sytuacja techniczna średnioterminowa faworyzuje scenariusze prospadkowe i zdecydowanie myślę, że należy tak to rozpatrywać. Kiedy zobaczymy rynek ropy naftowej pod względem tego, jakie są otwarte pozycje, ile jest tych otwartych pozycji, to widzimy, że z miesiąca na miesiąc i z kwartału na kwartał jest coraz mniej otwartych pozycji na rynku ropy naftowej, czyli rynek coraz mniej wierzy w jakikolwiek kierunek na ropie naftowej. Nie obstawia ani wzrostów, ani spadków. Coraz mniej jest otwartych pozycji, a w takiej sytuacji tendencja spadkowa nie jest potwierdzana. Moim zdaniem tak to należy interpretować. Natomiast wszystko może się oczywiście zmienić, bo pamiętamy, w poprzednim tygodniu wygasły wrześniowe instrumenty pochodne, a teraz rynek koncentruje się przede wszystkim na grudniowej serii instrumentów pochodnych. Więc zobaczymy, może teraz odmieni się ta tendencja, która jest widoczna tutaj na wykresie. Ten niebieski wykres pokazuje, ile jest generalnie globalnie otwartych pozycji na wszystkich kontraktach terminowych na ropę naftową. Z ciekawostek warto zwrócić uwagę, że od czerwca cena benzyny w Stanach Zjednoczonych spadła już o 43%. No i oczywiście wkrótce będziemy odczytywać wstępne dane o inflacji dla Stanów Zjednoczonych i poznamy odpowiedź na pytanie, jak bardzo ma to pozytywny wpływ na inflację konsumencką. Więc im niżej spada cena benzyny, tym lepiej dla perspektyw inflacyjnych, ponieważ inflacja ma i będzie miała potencjał tworzenia swojego ekstremum, swojego szczytu. Na rynku ryzyka patrzymy także na zachowanie Bitcoina. Bitcoin wczoraj także obronił swoje ostatnie minima. Powrót nad poziom 19 tysięcy dolarów oznacza, że rynek ryzyka także tutaj chce przynajmniej spróbować utrzymać się jednak w okolicach 20 tysięcy dolarów. I także jutrzejsze wydarzenia będą miały znaczenie dla Bitcoina, więc spodziewam się, jeżeli agresywny ton Fedu będzie miał miejsce, to Bitcoin będzie spadał łącznie z indeksami giełdowymi i prawdopodobnie surowcami. W takiej sytuacji perspektywy dla Bitcoina nie będą zbyt optymistyczne. Natomiast indeksy giełdowe, które wczoraj wróciły nad poziom 3900 punktów na indeksie S&P, oznacza to, że w grze jest cały czas to potężne wsparcie 3900 punktów, gdzie najważniejszym czynnikiem, który powoduje znaczenie tego poziomu, jest fakt przebywania w tym miejscu średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym. Od losów tego poziomu jutro będzie zależało to prawdopodobnie, co się wydarzy w następnych tygodniach na indeksie S&P. Dzisiaj spodziewam się spokojnej sesji na doczekanie, na przeczekanie, na wychłodzenie wskaźników. Natomiast indeksy giełdowe w Azji generują lekkie popytowe odbicia, ale nie ma to większego znaczenia, ponieważ wygląda na to, że jest to bardzo słabe odbicie, nie jest potwierdzone jakimś bardzo hura optymistycznym zachowaniem. Po prostu rynek lekko próbuje odbić, wykorzystując krótkoterminową sytuację techniczną. To moim zdaniem oznacza, że DAX ma potencjał otworzyć się w okolicach wczorajszego zamknięcia. Natomiast jeżeli oczywiście doszłoby do wyjścia nad poziom 12 900 punktów, czyli do zamknięcia luki sprzed paru dni spadkowej, to w takiej sytuacji wyjście nad poziom 13 000 punktów, które moim zdaniem jest najważniejsze, kluczowe na indeksie DAX, może mieć miejsce. Dlatego dzisiejsza sesja będzie miała znaczenie. Moim zdaniem reakcja na inflację także nam bardzo wiele powie.
I na wykresie średnioterminowym widzimy, że została potwierdzona najszybsza, ale taka 3-miesięczna linia trendu wzrostowego. Także ze zmian technicznych na indeksie DAX wiele zależy od tego, co się wydarzy w okolicach 13 000 punktów. Ten poziom cały czas jest w grze. Przejdźmy teraz do rynku krajowych aktywów, ponieważ moim zdaniem najciekawsze, najważniejsze dane makroekonomiczne podczas dzisiejszej sesji będą dla Polski. Zacznijmy o godzinie 10 od danych o produkcji przemysłowej. To są dane ważne, twarde. Prognoza, mediana prognoz to jest 10%, odchylenie standardowe 2%, więc będzie łatwo o określenie, czy mamy do czynienia z zaskoczeniem, czy mamy do czynienia z rozczarowaniem danymi. Pamiętamy, że te dane należy konfrontować ze wskaźnikami PMI, które pokazują bardzo silne spowolnienie i recesję w przemyśle. Więc jeżeli się okaże, że przemysł nie potwierdza tych tendencji, będzie to moim zdaniem bardzo pozytywny sygnał, że aktywność gospodarcza cały czas jest silna, więc moim zdaniem to są kluczowe dane. Później oczywiście dane o wynagrodzeniach. O wynagrodzeniach mediana prognoz to jest 13,7%. Będziemy je to oczywiście porównywać do inflacji i w takiej sytuacji im oczywiście będzie gorsza realna dynamika wzrostu wynagrodzeń, czyli ta różnica między wynagrodzeniami a inflacją będzie większa, tym oczywiście gorzej dla naszego kraju, dla sytuacji tutaj społecznej. Oczywiście dane mogą być w taki sposób interpretowane, że zobaczymy, jaki był wpływ zdarzeń pojedynczych, takich jak premie, krótkoterminowe podwyżki, na to, co się dzieje oczywiście na wynagrodzeniach i oczywiście jak wynagrodzenia się zwiększyły w związku z obniżką podatków, która weszła w życie od 1 lipca. Myślę, że to także będzie miało znaczenie. I oczywiście będziemy także patrzeć na inflację producencką PPI dla Polski. Tutaj mediana prognoz to jest 24,5%. Odchylenie standardowe 0,80%. W takiej sytuacji będziemy je także porównywać z danymi dla Niemiec. Jeżeli się okaże, że inflacja dla Niemiec idzie w górę, a dla Polski idzie w dół, może być to sygnał, który będzie wskazywał, że Rada Polityki Pieniężnej nie będzie już więcej podnosiła stóp procentowych. Więc jestem bardzo ciekawy, jaki będzie odczyt polskiej inflacji producenckiej i jak będziemy je porównywać z tymi danymi dla Niemiec, a później dla całej strefy euro. Obserwujemy oczywiście bardzo dużą różnicę. Inflacja w Niemczech jest zdecydowanie wyższa niż inflacja w Polsce. Inflacja producencka. Jaka będzie reakcja polskich aktywów? To jest także bardzo ciekawe. Cały czas jesteśmy nieco powyżej tylko poziomu 6% na rentowności. Zobaczymy, jak dzisiaj rentowności zareagują na te dane makroekonomiczne. Jeżeli doszłoby w najbliższych dniach albo dzisiaj nawet do spadku poniżej 6% na rentowności, to moim zdaniem byłby to sygnał, że kapitał zagraniczny przypływa na polski rynek. Ale moim zdaniem to, co się wydarzy na polskich aktywach, także będzie zależało od tego, co się wydarzy jutro o godzinie 20 w Stanach Zjednoczonych. Więc spodziewam się dzisiaj spokojnej sesji na polskich obligacjach oraz także na rynku złotego. Jeżeli euro-dolar się nie zmieni dzisiaj, to rynek złotego także się nie zmieni. Widzimy, że poziom 4,70 na euro złotym i na dolar złotym cały czas pięknie działają, funkcjonują jako punkty odniesienia. No i czekamy równoległe spadki poniżej poziomu 4,70 na dolar złotym i na euro złotym oznaczają powstanie krótkoterminowych pierwszych sygnałów zachęcających do powrotu do rynku krajowej waluty. Tak moim zdaniem należy to interpretować i oczywiście obserwujemy na podstawie tego, gdzie są kształtowane teraz ekstrema na euro złotym i na dolar złotym, czyli te ekstrema wzrostowe względem poziomów minimalnych na euro-dolarze, że rośnie relatywna siła polskich aktywów i że kapitał międzynarodowy wykorzystuje te poziomy do wchodzenia w złotego po atrakcyjnych cenach, żeby przede wszystkim oczywiście tankować polskie obligacje, które są szczególnie atrakcyjne, w znacznie mniejszym stopniu polskie akcje. Natomiast jeżeli jesteśmy na polskich akcjach, to poziom 1500 punktów bardzo ładnie się broni. Na wykresie widzimy malutką formację chorągiewki, formację trójkąta. Wkrótce będzie decyzja, co robimy, czy wybijamy się górą, czy wybijamy się dołem. Dzisiaj spodziewam się raczej konsolidacji, ale obrona poziomu 1500 punktów
daje potencjał ku temu, żeby wierzyć w atak na ostatni opór, czyli na poziom 1570 punktów. Czy tak się stanie? Wiele będzie moim zdaniem zależało od tych danych makroekonomicznych, ponieważ jeżeli się okaże, że dane makroekonomiczne, te twarde o produkcji przemysłowej rozbiegają się ze wskaźnikami PMI, czyli że wskaźniki PMI oszukują, tam jest zbyt duży wpływ emocji, subiektywnych wniosków, a dane faktyczne, te prawdziwe, twarde o produkcji przemysłowej, czyli to, co produkują polskie fabryki, będą zdecydowanie lepsze, to w takiej sytuacji będzie to oznaczało, że rynek nie zdyskontował jeszcze prawdziwej sytuacji na rynkach, w gospodarce, a skoncentrował się tylko na chwilowych wskaźnikach nastroju i że w takiej sytuacji może być to pretekst do tego, żeby te indeksy giełdowe mocniej ruszyły w górę. Moim zdaniem taka powinna być interpretacja w sytuacji, kiedy dane o produkcji przemysłowej pozytywnie zaskoczą, a indeksy giełdowe wcześniej zdyskontowały słabe odczyty wskaźników PMI. Zobaczymy, jak będzie. Za miesiąc ma być niżej na rynku obligacji amerykańskich na cenach. Czy tak się stanie? Wiele zależy od jutrzejszego Fedu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji wrześniowej, która startuje już w przyszłym tygodniu, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę stopy zwrotu i miłego, pięknego dnia.